Zaminowane miasto, zaciekła niemiecka obrona i cudowny sowiecki manewr, który ocalił miasto. Wokół wyzwolenia Krakowa narosło wiele mitów i przeinaczeń, które są wciąż aktualne i wciąż powielane. Pojawia się więc pytanie o to, jak w rzeczywistości wyglądało zdobycie miasta przez Sowietów. Zapraszamy na kolejny odcinek. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Marzanna Kolibska. Wojenny teatr działań w połowie 1944 roku jasno wskazywał, że szala zwycięstwa całkowicie przechyliła się na korzyść państw alianckich. Sukces operacji Overlord otworzył dla aliantów front zachodni, zaś powodzenie sowieckiej operacji pod kryptonimem Bagration doprowadziło do rozbicia niemieckiej grupy Armii Środek. W wyniku wspomnianych sukcesów Armia Czerwona zaczęła odzyskiwać ziemie, które utraciła w 1941 roku, a tym samym zajmować tereny, które przed wojną wchodziły w skład państwa polskiego. 17 lipca 1944 roku siły I Frontu Ukraińskiego rozpoczęły operację lwowsko-sandomierską. Wojska pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa przełamały niemieckie linie obrony i zajęły Lwów, niezwykle ważne pod względem strategicznym miasto. Operacja zakończyła się pełnym sukcesem 30 sierpnia 1944 roku i ustabilizowała front na kolejne pół roku. Kraków nie był głuchy na te wieści. Zarówno po stronie Polaków, jak i Niemców można było dostrzec pewnego rodzaju ekscytację, poddenerwowanie, a jeśli chodzi o tych ostatnich, to również swoiste odprężenie. Zdemoralizowani żołnierze handlowali bronią i amunicją, a niemiecki karabin maszynowy MP40 można było kupić już za 10 000 złotych, z czego chętnie korzystali członkowie polskiego podziemia. Okupacyjne złotówki stawały się zresztą walutą coraz bardziej umowną. Inflacja szalała, a ceny codziennie ulegały zmianom. Demoralizacja i strach obejmowały coraz większe kręgi Niemców. Powodowało to, że rozmaici przedsiębiorcy, jak na przykład Oskar Schindler, przenosili swoje przedsiębiorstwa poza teren generalnego gubernatorstwa. Wyjątku nie stanowili niemieccy dygnitarze, którzy przygotowywali się między innymi do grabieży polskich dóbr kultury. Każdy z Niemców zdawał sobie sprawę, że wojna jest przegrana i należy zadbać o własny interes. Wypadkową tych nastrojów była również chęć zatarcia śladów popełnionych zbrodni. Dramatycznym tego przykładem było wymordowanie części więźniów tzw. Baudienstu, czyli służby budowlanej na terenie kamieniołomu Liban. Ponadto na terenie KL Plaszow podjęto decyzję o ekshumowaniu i spaleniu zwłok więźniów zamordowanych czy to na terenie obozu, czy podczas likwidacji krakowskiego getta w marcu 1943 roku. Nastroje wśród krakowian były na ogół pozytywne. Co prawda z dużą rezerwą przyjęto informację o powstałym w Lublinie, a znajdującym się pod kuratelą Moskwy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, jednakże z dużą sympatią, przynajmniej początkowo, przyjęto decyzję i informację o wybuchu powstania w Warszawie. Niemcy zauważyli te nastroje i 6 sierpnia 1944 roku prewencyjnie aresztowali 6 000 młodych krakowian. Mimo chaosu i strachu niemiecka polityka nie zelżała. Dalej prowadzono aresztowania i wciąż odbywały się egzekucje, czy to w mieście, czy w podkrakowskich miejscowościach. Entuzjazm krakowian był więc skutecznie przez Niemców tłumiony. W pewnym momencie pojawiły się wątpliwości o los własny Krakowa i przyszłej Polski. Niemiecka administracja starała się zachować pozory normalności i wskazywać, że nic złego się nie dzieje, a Wehrmacht jest przygotowany na każdą konfrontację z Sowietami. W tym miejscu warto zauważyć, że w pierwszej chwili Niemcy faktycznie podjęli realne działania do obrony miasta przed sowiecką ofensywą. Kraków był ważny przede wszystkim z prestiżowego punktu widzenia. Jako siedziba władz generalnego gubernatorstwa pozostawał niejako gwarantem funkcjonowania tego tworu na ziemiach polskich. Tym samym początkowo postanowiono go bronić i uczynić twierdzą, czyli Festung Krakau. Kraków
Otoczony w XIX wieku pasmem rozmaitych fortyfikacji zyskał miano twierdzy, choć głosy co do przydatności tych fortyfikacji były podzielone już w momencie ich tworzenia. Odegrawszy ważny epizod podczas I wojny światowej, po raz ostatni, choć na krótko, zostały one wykorzystane na początku II wojny światowej. Podczas okupacji Niemcy początkowo wyznaczyli garnizony w co niektórych fortach, jednakże szybko z tego pomysłu zrezygnowali, odwołując stamtąd wojsko, a z samych fortów czyniąc magazyny. Zbliżanie się frontu wschodniego do granic miasta nie zmieniło podejścia okupantów. Utrzymywali oni, że budynki twierdzy, poza kilkoma wyjątkami, nie nadają się do obrony, którą postanowiono zorganizować w zupełnie inny sposób. Remedium na brak dostatecznej obrony Krakowa mógł przynieść tylko prawdziwy specjalista. Tym samym do miasta sprowadzono szefa sztabu naczelnego dowództwa wojsk lądowych Heinza Guderiana, niewątpliwy autorytet w dziedzinie sztuki militarnej. Miał on pomysł stworzenia tzw. wału wschodniego na przedpolach miasta, który zyskałby szansę zniwelowania sowieckiej przewagi. Pracę podjęto błyskawicznie, po ustabilizowaniu się sytuacji na froncie w sierpniu 1944 roku. Zakres prac był ogromny. Strefa obronna przebiegała przez Prusy Wschodnie, Generalne Gubernatorstwo, Słowację i Węgry. Na ziemiach polskich istotna pozostawała linia oporu nad Wisłą, za którą rozbudowane umocnienia tzw. taktycznego pasa obrony miały 20 km głębokości. Na interesującym nas kierunku krakowskim zbudowano 3 duże pasy obrony. Pierwszy, o nazwie Hubertus, przebiegał od Stopnicy do Wisłoki i dalej wzdłuż wschodniego brzegu do Karpat. Drugi opierał się o Nidę, a na południe od Wisły biegł wzdłuż Dunajca przez Tarnów do rzeki Ropy. Trzeci pas przebiegał od Pilicy wzdłuż Szreniawy i Raby do Nowego Sącza. System był poprzecinany korytarzami rzek, polami minowymi, zawałami czy rowami przeciwczołgowymi. Sam Kraków został przygotowany do obrony okrężnej. Jego zewnętrzny pierścień nie był jednak ciągłą linią obrony, lecz składał się z kilku punktów oporu stanowiących rejon obrony. Ponadto Niemcy bardzo dużo uwagi poświęcili na ufortyfikowanie samego Krakowa, co jasno pokazuje, że początkowo nosili się z zamiarem prowadzenia walk ulicznych. W tym celu, w rejonie takich miejsc jak koszary wojskowe, mosty, ulice i bulwary, Niemcy zbudowali 240 żelbetowych zapór przeciwczołgowych i 50 schronów bojowych. Mimo blisko 80 lat od zakończenia II wojny światowej na terenie Krakowa wciąż możemy odnaleźć ślady tamtych fortyfikacji. Niemiecka nazwa tego typu obiektów brzmi Fallkörpersperre i w wolnym tłumaczeniu oznacza zaporę spadającego ciała. Zapora była masywnym, wykonanym ze zbrojonego betonu słupem, który posiadał u podstawy trójkątną komorę na ładunek wybuchowy. Po wybuchu zapora przewracała się całym swoim ciężarem, torując tym samym drogę dla wojsk pancernych. Z blisko 200 tego typu obiektów jeden zachował się właśnie tutaj, przy ulicy Zabłocie, pod wiaduktem kolejowym. Ponadto możemy je odnaleźć w pobliżu ulicy Melchiora Wańkowicza, w sąsiedztwie ruin dawnego mostu kolejowego łączącego dwa brzegi rzeki Dłubni, na ulicy Wodnej, na ulicy Radzikowskiego i na ulicy Żołnierskiej. Kolejną pozostałością po fortyfikacjach są schrony bojowe, a w zasadzie schron, bowiem tylko jeden egzemplarz udało mi się odnaleźć na terenie miasta. Jest nim schron znajdujący się na bulwarze Kurlanckim, a mówiąc precyzyjnie pod przęsłem mostu kolejowego. Warto zauważyć, że mimo zaawansowanych prac w tym miejscu sprzed kilku miesięcy, kiedy to most kolejowy został przeobrażony również w kładkę pieszą, nie zlikwidowano schronu, co samo w sobie daje szansę ku temu, aby objąć ten niezwykły zabytek stosowną opieką. Kolejną niezwykle ciekawą pozostałością po niemieckich przygotowaniach do obrony miasta są schrony przeciwlotnicze, które okupanci zlokalizowali przede wszystkim w tzw. niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej, zlokalizowanej nieopodal ulicy Królewskiej. Dzielnica powstała w 1940 roku, aczkolwiek większość bloków wybudowano w latach 1943-1944. Budynki pokryto spadowymi dachami ceramicznymi, a stropy częściowo zbudowano z betonu, w tym stropy piwnic, które dzięki temu mogły spełniać funkcję schronów, tzw. Luftschutzkeller. Do dzisiaj w tej części miasta na fasadach niektórych kamienic zachowały się strzałki z literami NA, oznaczającymi Notausgang, czyli wyjście awaryjne, prowadzące właśnie do schronów.
Najprawdopodobniej napisy te pojawiły się latem 1944 roku. Do ich namalowania zostali wyznaczeni gospodarze kamienic w oparciu o specjalne instrukcje. Wraz z coraz większym sowieckim zagrożeniem Niemcy podjęli się budowy faktycznych schronów przeciwlotniczych, czyli Luftschanze-Deckungsgraben, z których jeden zachował się do dzisiaj w Parku Krakowskim. Funkcja takich schronów była jasna. Miały one chronić przede wszystkim przed uderzeniem bomby i ewentualnymi odłamkami, przed falą uderzeniową tej bomby. Nie chroniły jednak przed bezpośrednim uderzeniem. Zachowało się ich bardzo niewiele. Z 60 planowanych Niemcy wybudowali 30. Większa ich część została zaadaptowana na osiedlowe piwnice, a reszta jest w fatalnym stanie. Spośród wszystkich wybudowanych w ostatnich latach zostało spenetrowanych 8 takich schronów, spośród których wyróżnia się schron w Parku Krakowskim, czyli wybudowany w 1944 roku Luftschanze-Deckungsgraben 7, biegnący wzdłuż Alei Mickiewicza. Ponadto Niemcy przygotowali na rynku 2 duże zbiorniki przeciwpożarowe, które znajdowały się mniej więcej w okolicach dzisiejszej fontanny. W latach wojny mówiono bowiem, że wolność nastąpi dopiero wtedy, gdy wieże kościoła mariackiego ujrzą w całości swoje oblicze. Budowniczowie zbiornika pomogli przepowiedni, co ilustruje niniejsze zdjęcie. Zanim jednak do tego doszło, mieszkańcy miasta musieli przeżyć jeszcze wiele bardzo trudnych chwil. Większości spośród tych wspomnianych przeze mnie konstrukcji nie budowali oczywiście własnoręcznie Niemcy, lecz oddelegowano do tego polska ludność cywilna. Z jednej strony ich zmuszano, z drugiej faszerowano propagandą o bolszewickim zagrożeniu, a z jeszcze innej oferowano różnego rodzaju przywileje, głównie dodatkowe przydziały spożywcze i alkoholowe, które można było uzyskać za pracę. Delegację polskich robotników zaproszono nawet na Wawel, gdzie przyjął ich Hans Frank, co skrupulatnie odnotowała prasa gadzinowa. Pracę nadzorowała niemiecka policja, a za ewentualny sabotaż groziła nawet kara śmierci. Poczynione prace w połączeniu z wałem wschodnim były realną formą obrony przed sowiecką ofensywą. Szkopuł tkwił jednak w tym, że poczynione prace praktycznie w ogóle nie zostały wykorzystane. Ofensywa Armii Czerwonej z Przyczółka pod Sandomierzem rozpoczęła się 12 stycznia 1945 roku. Jako pierwsze do walki ruszyły wojska I Frontu Ukraińskiego. Główne uderzenie przeprowadzono na odcinek frontu od Rakowa do Pacanowa, a sowiecka przewaga wynosiła 16:1 w czołgach, co było warunkiem niezbędnym do przełamania niemieckiej obrony. Ponadto Koniew zgromadził większą część dostępnej artylerii, za sprawą której przeprowadził przygotowania artyleryjskie. Pierwsza linia Niemców została załamana. Sowieci wyszli na ich tyły i parli na zachód. Skrupulatnie przygotowane przeszkody wału wschodniego nie zostały wykorzystane przez Niemców. Sowiecka ofensywa rozwijała się błyskawicznie, a na tyły niemieckiego frontu wdarł się chaos. Sytuacja 17 Armii Niemieckiej, broniącej odcinka krakowsko-górnośląskiego, stawała się po prostu beznadziejna. Wystarczy zawiesić rozmowę, by dotarł nieustanny, głęboki pomruk dalekiego frontu, zanotował w swoim pamiętniku Kazimierz Wyka. Kraków już wiedział, że do jego granic zbliżają się sowieckie wojska. Nie oznaczało to jeszcze wolności. Mieszkańcy nie wiedzieli, co czeka ich ukochane miasto. Czy zostanie poddane bez walki? Czy Niemcy będą go bronić? Kolejne dni miały okazać się decydujące. 15 stycznia na Zamku Królewskim odbyło się ostatnie posiedzenie rządu generalnego gubernatorstwa. W samo południe Hans Frank pożegnał zgromadzonych, mówiąc, że to stare niemieckie miasto nie może być dla Niemiec stracone, a Kraków opuścił o godzinie 13:25. Przedtem podobno osobiście zdjął flagę ze swastyką z jednej z wawelskich baszt. Po opuszczeniu miasta przez rząd generalnego gubernatorstwa władzę nad Krakowem, podobnie jak we wrześniu 1939 roku, przejął Wehrmacht. Historia zatoczyła koło. Tego samego dnia Niemcy po raz ostatni postanowili pokazać swoje barbarzyńskie oblicze. 15 stycznia 1945 roku żołnierze Wehrmachtu i żandarmerii przeprowadzili obławę w dzielnicy Dąbie. W jej wyniku zamordowali 79 osób, które dopiero kilka dni później, już po opuszczeniu Krakowa przez Niemców, zostały pochowane w zbiorowym grobie na cmentarzu rakowickim. Jedynym, który uratował się z egzekucji, był Jan Hajduga, któremu kula jedynie rozcięła skórę głowy. Po wojnie wziął udział w pogrzebie zamordowanych. Nie trudno go poznać. Na jednym ze zdjęć jego głowa jest owinięta bandażem.
Sowieci planowali zdobyć Kraków za sprawą współdziałania trzech armii: 60., 59. i 38., których zadaniem było również otoczenie i zniszczenie 17. Armii generała Schulza. Najwolniej rozwijało się natarcie tej ostatniej, najszybciej zaś 59. Armii. Twardy opór napotkała 60. Armia, która musiała zmagać się nawet z niemieckim kontrnatarciem. Jako pierwsze, zewnętrzny pierścień obrony Krakowa osiągnęły czołowe jednostki 4. Korpusu Pancernego generała Pawła Połubojarowa, wchodzące w skład 59. Armii. Wykonały one manewr obejścia Krakowa od strony północnej i wejścia do miasta od strony zachodniej, tym samym odcinając drogę odwrotu od wojsk niemieckich znajdujących się na wschodzie miasta, jak i w centrum Krakowa. Jedyną drogą odwrotu stało się południe, które później faktycznie zostanie wykorzystane przez niemieckie siły. Sytuacja Niemców stawała się coraz bardziej ponura. Generał Schulz podjął decyzję o tym, aby nie wprowadzać do miasta wojsk przeznaczonych do tego, aby go bronić, a tym samym skrupulatnie przygotowywane fortyfikacje pozostały nieobsadzone. Generał obawiał się, zresztą słusznie, okrążenia jego wojsk, a w konsekwencji zniszczenia ich. Wiedział, że nie może liczyć na żadne wsparcie. Niemcy stanęli przed trudnym, lecz posiadającym tylko jedno sensowne rozwiązanie wyborem. Albo będą bronić Krakowa, albo zgromadzą pozostałe siły i wycofają się na Górny Śląsk. W wyniku rozmów między generałem Józefem Harpem a szefem sztabu Guderianem podjęto decyzję o tym, aby skoncentrować wojska i wycofać je na Śląsk. Decyzja była motywowana faktem, że uprzemysłowiony Śląsk jest dużo bardziej pożądany dla prowadzenia wojny niż bronienie stolicy generalnego gubernatorstwa, które de facto przestawało istnieć. Dla Krakowa decyzja ta była jeszcze ważniejsza. Miasto nie zostało narażone na ciężkie bombardowania ani walki uliczne i tym samym nie poniosło takiej ofiary jak inne polskie miasta: Gdańsk, Poznań czy oczywiście Warszawa. Niemiecka administracja i wojsko podjęły zarazem zabiegi prewencyjno-porządkowe celem zachowania spokoju, a zarazem ograniczenia przepływu ludności w mieście. Jak zauważył minister Goebbels, we wtorek 16 stycznia zostały wystawione na drogach wylotowych z miasta oddziały policji, partii i Wehrmachtu, które skrupulatnie sprawdzały wszystkich przechodniów, kierowały żołnierzy Wehrmachtu na front, a cywilów do Straży Miejskiej i Podmiejskiej Krakowa do wykorzystania w ramach obrony okulnej. Ta skrupulatna kontrola była motywowana faktem, że z miasta wycofały się niemieckie wojska, a tym samym pośród Niemców pozostałych w mieście było widać zauważalne zdenerwowanie. W Krakowie pozostało ich zresztą niewielu. Goebbels wspominał o 3000, wliczając w to Wehrmacht, siły policyjne oraz urzędników. Podkreślił zarazem, że wojsko, pozbawione konkretnego sprzętu, nie nadaje się do żadnych walk. Warto zauważyć, że liczba przywołana przez Goebbelsa w jego dziennikach jest o 16 razy mniejsza aniżeli liczba Niemców mieszkających w Krakowie w 1944 roku. Ponadto minister propagandy zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Wiedząc o wzmożonych pracach konstrukcyjnych, jakie postępowały od lata 1944 roku w ramach tworzenia tzw. Festung Krakau, zauważył, że są to prace bardzo zaawansowane, a ich efekt plasuje je na podium tego typu inicjatyw na wschodzie. Jednakże cała ta inwestycja okazała się całkowicie bezcelowa w obliczu faktu, iż nie ma kto tego wszystkiego bronić. 18 stycznia o godzinie 5 nad ranem przy minus 12 stopniach i bezchmurnym niebie na Kraków ruszyły 115 Korpus Armijny i 4 Korpus Pancerny. Sowieckie czołgi jako pierwsze przekroczyły granice miasta, próbując wedrzeć się do dzielnicy Krowodrza od strony północno-zachodniej. To właśnie tutaj wywiązały się pierwsze walki o miasto, ponieważ sowieckie siły zostały powstrzymane przez niemieckie oddziały pancerne przy wydatnym wsparciu piechoty. W odpowiedzi na to o godzinie 13 generał Połubojarow wyprowadził siły artyleryjskie 4 Korpusu Pancernego, która przy wsparciu czołgów przeprowadziła krótką nawałę ogniową na wybrane cele. Po skutecznym ostrzelaniu niemieckich pozycji na Krowodrze uderzyły kolejne oddziały sowieckie, wspierane przede wszystkim przez 29 Pułk Czołgów Ciężkich. To w zasadzie wystarczyło, a o godzinie 14 sowieckie oddziały znalazły się w centrum Krakowa. Nie oznaczało to końca walk. Z zachodu na Kraków uderzyła 12. Brygada Pancerna, którą na kilka godzin zatrzymało pole minowe i rów przeciwpancerny.
Około godziny 16 na Zwierzyniec uderzyła i zajęła tę dzielnicę 13. Brygada Pancerna, która kontynuowała natarcie wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej do Straszewskiego, gdzie podjęto walkę z żołnierzami tzw. Ostlegionów, wspieranych przez niemiecką artylerię z rejonu Dębnik. Równolegle w Łobzowie Niemcy przeprowadzili kontratak, który załamał się jednak pod naporem sowieckich czołgów, pędzących w kierunku Starego Miasta. Przejeżdżając jednak przez teren dzisiejszej ulicy Królewskiej, natknęły się na zaciekłą obronę. Był to bowiem teren wspomnianej już dzisiaj niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej, którą Sowietom udało się zająć dopiero po zmroku. Zdecydowanie łatwiej przedstawiała się sytuacja w centrum Krakowa. Bez większych przeszkód Sowieci zajęli Kleparz, z którego 3 pułki sowieckiej piechoty przy wsparciu ze strony sił pancernych wkroczyły na Stare Miasto, skąd uderzyły na dzielnicę Kazimierz. Na Kazimierzu walki wywiązały się przede wszystkim w rejonach dojść do mostów na Wiśle, skąd Niemcy wycofali się dopiero po godzinie 21, tutaj, do Podgórza. Sowieci próbowali zdobyć mosty, ale zostały one wysadzone przez niemieckich saperów. Mimo tej przeszkody, i wypada tutaj pochylić głowę przed brawurą i odwagą czerwonoarmistów, kilka jednostek postanowiło przejść przez zamarzniętą Wisłę i zająć przyczółki po prawej stronie miasta. Równolegle na prawobrzeżną część Krakowa wyruszyły oddziały 60. Armii, jednakże tempo ich natarcia było bardzo słabe. Niemcy stawili zaciekły opór, prowadzili kontrataki, w konsekwencji czego jedynie część oddziałów 60. Armii zdołała w ogóle zbliżyć się do przedmieść. Zdobycie Krakowa przypadło jedynie 59. Armii ze składu I Frontu Ukraińskiego, dowodzonej przez Iwana Koniewa. Od samego początku do walk o Kraków zaangażowano sowieckie lotnictwo, które nad ranem zbombardowało dworzec główny, a później dworzec towarowy i najważniejsze arterie komunikacyjne. Dzień wcześniej, po godzinie 15, jedna z bomb zapalających spadła na Wawel, niszcząc tym samym kaplicę króla Batorego. Ogólnie w wyniku walki bombardowań w Krakowie zostało zniszczonych lub uszkodzonych około 450 budynków. Jedynie słabej obronie Niemców Kraków zawdzięcza to, że nie został silniej zniszczony. Łatwość, z jaką przyszło zdobycie lewobrzeżnej części Krakowa, zaskoczyła nawet sowieckich dowódców. Wciąż jednak pozostawała prawobrzeżna część, do której zajęcia przystąpiono 18 stycznia. Tego też dnia Koniew zameldował Stalinowi, że miasto zostało zdobyte, choć faktycznie nie przystąpiono jeszcze do decydującego natarcia. Marszałkowi wydawało się, że opanowanie prawego brzegu i pozostałych dzielnic pójdzie gładko. Dowództwo sowieckie, przekonane o rychłym sukcesie, postanowiło odesłać 59. Armię na Górny Śląsk, a do zajęcia prawobrzeżnej części Krakowa przeznaczyło wojska 60. Armii, jednakże opór Niemców okazał się tutaj bardzo zaciekły. Walki o Podgórze rozpoczęły się nocą, co było możliwe dzięki poświęceniu czerwonoarmistów, którzy, jak wspomniano wcześniej, sforsowali Wisłę pieszo i zdobyli przyczółki. O godzinie 7 rano kolejne oddziały sowieckie sforsowały Wisłę. Po 3 godzinach zajęły całe Podgórze i dotarły do Skotnik. O godzinie 13 generał Korownikow zameldował Koniewowi, że cały Kraków znajduje się pod kontrolą Sowietów. Nie było to jednak prawdą. Walki trwały do późnej nocy, a w kilku miejscach wywiązały się walki uliczne, głównie w rejonie Rynku Podgórskiego, ulicy Kalwaryjskiej, Łagiewnickiej i w Borku Fałęckim. Walki toczyły się jeszcze przez kolejne dni na południu Krakowa. Między innymi Niemcy zaciekle bronili fortu w Rajsku, skąd prowadzili bardzo odważny ostrzał artyleryjski. A 20 stycznia dokonali nawet kontrataku, który został ostatecznie powstrzymany. Walki ustały dopiero 23 stycznia 1945 roku. Niemiecka okupacja dobiegła końca. W walkach o Kraków śmierć poniosło blisko 2000 żołnierzy armii sowieckiej, a samo zdobycie miasta zyskało olbrzymi walor propagandowy. W Moskwie oddano z tej okazji salwy z 324 dział, co samo w sobie było zarezerwowane tylko dla najważniejszych zwycięstw. Tak też rozpatrywano zdobycie Krakowa, które zdaniem Stalina miało ocieplić podejście Polaków do Związku Sowieckiego, który, jak już wtedy zdawano sobie doskonale sprawę, przyczynił się do wydania wyroku na Warszawę i jej mieszkańców. Propagandę pielęgnowano przez cały okres PRL-u. Jej filarem stał się w końcu skądinąd świetnie zrealizowany film w reżyserii Jana Łomnickiego pod tytułem Ocalić miasto, którego premiera
miała miejsce w 1976 roku. Produkcja lansowała mit o tzw. cudownym czy też genialnym manewrze Koniewa, który dalece odbiegał od rzeczywistości. Wskazywano w nim m.in., że Kraków został całkowicie zaminowany przez Niemców i tylko w wyniku bohaterstwa i brawury czerwonoarmistów nie doszło do jego wysadzenia i zniszczenia pięknych zabytków. Były to oczywiście kłamstwa. Zaminowano jedynie punkty strategiczne, spośród których tylko niewiele uległo detonacji. Jak również wspomniałem, Niemcy Krakowa w zasadzie nie bronili, a jego zdobycie było stosunkowo proste. Z drugiej strony w filmie, jak i również publikacjach przemilczano skierowanie na Kraków silnych oddziałów artyleryjskich i zniszczenie lub uszkodzenie około 500 krakowskich budynków, głównie w Śródmieściu i rejonie dworca. Co istotne, w filmie nie ukazano oczywiście przerażających wręcz zachowań sowieckich żołnierzy i funkcjonariuszy NKWD. Spośród tych zachowań blady strach na krakowian rzucały m.in. takie sytuacje jak mordowanie cywilów, powszechne kradzieże czy zbiorowe gwałty na krakowskich kobietach. Dzisiaj mit cudownego manewru jest skutecznie obalany przez historyków, a prawdziwe okoliczności zdobycia miasta przez Sowietów oraz rządów, jakie wprowadzili oni w miejsce niemieckich okupantów, coraz lepiej znane. Mamy nadzieję, że i nasz film przyczyni się do uzyskania pełniejszego obrazu tzw. operacji krakowskiej. A póki co dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Wąsik, Justynę Stopińską, Urszulę Babiuch i Ewę Ogrodnik oraz panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Piotra Borkiewicza, Dariusza Stelmaczonka, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.